współcześnie najbardziej mi brakuje takich miejsc spotkań. Jak byłem młodszy, to pamiętam w mojej rodzinnej miejscowości był taki miniaturowy salon gier i to powstało, nie pamiętam już dokładnie, ale on przerodził się troszeczkę w formie takiego klubiku, czyli nieważne, czy mam pieniądze aktualnie na granie, bo wiadomo, jak się jest dzieciakiem, to czasami się ma te parę złotych, czasami nie, ale nawet jak się nie miało, to się tak przychodziło popatrzeć, jak inni grają, porozmawiać, popowiadać sobie jakieś nowe, nie wiem, przeżycia, umiejętności, jakie ktoś osiągnął w danej grze. I to był taki po prostu klubik, brakuje mi tego po prostu takiego miejsca, gdzie można po prostu sobie, ciężko będzie to odtworzyć, ponieważ wcześniej ludzie mieli większą swobodę takiego przyjścia. Tam w tym klubiku, w tym salonie gier też nie było takiej presji, w sensie, że to trzeba zorganizować sobie jakiś czas, czy umawiać się specjalnie. Może też to było kwestią tego, że to była mniejsza miejscowość i wszyscy mieli tam blisko po prostu, tak? Ale to było po prostu na tej zasadzie, że to bez umawiania się wpadało, patrzyło, kto jest w środku i nieważne kto był, i tak się wszystkich znało i to był ten fajny czas po prostu. Fajnie jest przypomnieć sobie, że takie coś kiedyś miało miejsce. Fajnie by było odtworzyć chociaż taką namiastkę tego, że to nie jest miejsce tylko do tatuowania i tylko do tak naprawdę celów takich typowo artystycznych, ale żeby to było takie małe miejsce spotkań. Po prostu, że można przyjść, zagadać, posiedzieć. Wczoraj na przykład zauważyłem, że jeden z klientów mógłby chcieć zagrać w Silent Hilla po prostu po tatuażach, które ma. I mu zaproponowałem, że kiedyś może po prostu tak wpaść, przyniosę, mam Silent Hilla na PlayStation 2, wersję tą rozszerzoną, i oczywiście po prostu tak nie na tatuaż, nie umawiając się, możemy sobie po prostu wspólnie zagrać to. Pierwsze jakieś moje przygody z grami tak naprawdę to były u kolegów. Wspólne posiedzenia przy Amidze czy u mojego starego przyjaciela przy Pegasusie. No, to jest tak naprawdę moja nostalgia, tak jak większość chyba Polaków, 8 bit. I do tego najczęściej lubię sobie po prostu wracać. Ogólnie w moim odczuciu gry wideo nie zawsze miały taką społecznie dobrą opinię. Często było to krytykowane troszeczkę jak tatuaże, więc dlatego też uważam, że gdzieś to ma jakiś wspólny mianownik, że to zabiera czas, że jest wartościowe i troszeczkę to się zmieniło i to akurat mnie cieszy. I cieszy jednocześnie to, że wraca ta nostalgia i powrót do starych gier, że tytuły przestały mieć coś takiego jak datę ważności. Jeżeli dany utwór, dana gra jest po prostu dobra, to jest dobra, tak nieważne czy jest stara, po prostu chce się do tego wracać. Jeżeli była krabem, no to umiera śmiercią naturalną i cieszę się, że ludzie w końcu przestali wyrzucać co jest starsze i kupować tylko nowe, a zaczęli do tego wracać i zachowywać. I cieszę się, że gry wychodzą troszeczkę delikatnie, może trochę przesadzę, ale trochę z cienia. Zaczyna być to normalne i cieszę się, że właśnie ludzie zaczynają pokazywać, co tak naprawdę lubią. Pokazują to też na własnej skórze. I co mógłbym powiedzieć? Mógłbym powiedzieć graczom, żeby wybierając sobie jakiś tatuaż albo wzór, nie myśleli za bardzo zachowawczo, a myśleli tylko właśnie o swoich emocjach i odczuciach, tak aby ich wzory odzwierciedlały tak naprawdę to, czego najbardziej potrzebują, to, co najbardziej na nich wpłynęło, i życzę im tej odwagi po prostu. W moim przypadku to nie sama gra dyktowała tą nostalgię, to towarzystwo. Dlatego tak jak wspomniałem o tym małym saloniku gier, to ciepło wspominam właśnie Tekkena 3, ale to dlatego też, że miałem odpowiednie towarzystwo do grania w tę grę. Gdyby tam pojawiło się coś innego w podobnym klimacie, prawdopodobnie moje upodobanie by się zmieniło. Tak samo dobrze wspominam Pegasusa, chociaż sam w momencie, kiedy wielki boom był na Pegasusa, takiego nie posiadałem.
to dobrze to wspominam, bo to był też może argument do tego, żebym odwiedzał swojego przyjaciela, z którym się tak naprawdę znam do dzisiaj. Mam malutką grupkę taką, z którą regularnie, przynajmniej próbujemy, regularnie gramy. No, częściej to jest podyktowane odległością, gramy też online, ale to jednak i tak nie zastępuje grania na żywo, kiedy się możemy spotkać, czy to w jakąś starą grę, czy współczesną. No tutaj świetnie sobie radzi współcześnie Nintendo Switch przez to, że można strasznie prosto podzielić ekran na 4 i tak naprawdę wszyscy jednocześnie grają, ale tak, to nigdy tego nie zastąpi. Granie online jest po prostu zastępczym graniem i ułatwieniem troszeczkę. Ale tak, to lubię do tego wracać i to jest chyba cała kwintesencja w ogóle dla mnie takiego gamingu. Tatuaże to zaczęły się tak troszeczkę po macoszemu i tak naprawdę ja nie do końca wiedziałem, czy mi się to uda, w sensie ja studiowałem informatykę i tak naprawdę miałem się tylko tym zajmować, ale kiedyś trafiłem na taki artykuł na temat tatuażu i po tym artykule zrozumiałem, że to już nie jest tym, co było kiedyś na zasadzie tatuowania się po piwnicach, że to jest takie na dziko, byle jak. No tatuaże kiedyś inaczej troszeczkę wyglądały, to było bardziej takie buntownicze, ale artyzmu to tam za wiele nie było tak naprawdę. I wtedy zrozumiałem, że to się tak naprawdę zaczęło zmieniać, że to już w ogóle inny wydźwięk ma i zupełnie na wyższe poziomy wchodzi. Już się wtedy pojawiały osoby tatuujące, które osiągały już takie rezultaty, które zaczęły mi już imponować. I wtedy pomyślałem, że też bym spróbował. Oczywiście kupiłem swoje pierwsze maszynki, zrobiłem coś, co mi nie wyszło i tu się pojawił problem, ponieważ jak się tego nauczyć wszystkiego i mój brat sobie zrobił tatuaż w Londynie u Polaka, u Pawła. Pozdrawiam, jeżeli będzie mnie oglądać. I zapytałem, czy nie mógł mi pokazać, jak zacząć. No to poleciałem do Londynu, żeby w ogóle załapać te początki. No i tak jak wróciłem, tak już zaczynałem próbować coś sam działać w tym zakresie i to zazwyczaj były takie po znajomych. No, mentora ciężko by było w tamtych czasach znaleźć. Jak chodziłem po salonach, to zazwyczaj nawet swojego portfolio nie pokazałem. To było gdzieś możliwe w 2015 może, na początku, mniej więcej takie lata to były. Wtedy miałem jeszcze maszynki cewkowe, których nie umiałem za bardzo używać. Sprawiały mi dużo problemu. To nie znaczy, że one są jakieś złe, ale po prostu dla początkującego samouka to było dosyć ciężkie doświadczenie. I wtedy pamiętam, Paweł sprzedał mi swoje po prostu 2 maszynki rotacyjne i wtedy jakoś łatwiej mi było ruszyć. Pierwsze miejsce, w którym tatuowałem, to mogę się przyznać, to po prostu był mój pokój, tak? To było taki moim pierwszym mini studio. Miałem pokoik przerobiony na niby studio, leżankę, sprzęt, wszystkie te niezbędne sanitarne przyrządy jednorazowe. Oczywiście tak zadbałem o to, żeby to było, ale tak to było po prostu moje takie prywatne studio. Jakoś się zaczynało, ciężko było praktyki, a człowiek nie chciał się poddać tylko dlatego, że ciężko mu znaleźć było mentora. Więc tak wyglądały moje początki. Później znalazłem sobie miejsce w małym kameralnym studio, no chyba już dzisiaj nie istnieje. Na pewno nie istnieje. W pewnym momencie zdaliśmy sobie sprawę wspólnie z Heleną, że powinniśmy w końcu założyć własne. Troszeczkę to trwało, zanim się zdecydowaliśmy, ale to po prostu była chyba te wszystkie studia, to była konsekwencja. Konsekwentnie po prostu dążyliśmy do tego jakby jednego punktu, w którym jest miejsce, w którym się znajdujemy obecnie. Ale pomalutku jakoś dochodziłem do wprawy i jeszcze wtedy nie robiłem gamingowych, to nie było tak od razu, że ja wiedziałem, co chcę. Ja wtedy biegałem od stylu do stylu, nie wiedziałem w ogóle, jaki chcę tak naprawdę mieć. I to dopiero pojawiło się z czasem, kiedy przyszła do mnie klientka i zażyczyła sobie klucz wiolinowy, żebym jej zrobił. I tak szukając pomysłu, jak uświetnić ten tatuaż, żeby to nie był zwykły po prostu jakiś konturowy tatuaż, czy coś takiego banalnego, to skojarzenie po prostu miałem na muzykę chiptunową na przykład, że taki klucz winylowy moglibyśmy w pikselu zrobić po prostu, w pixelarcie.
Ona się zgodziła od razu bez namysłu jakiegoś dłuższego i spodobał jej się ten pomysł, więc go zrobiliśmy na karku. I wtedy jakoś tak też zrozumiałem, że to może być coś fajnego, żeby to pociągnąć dalej. 2019 to był chyba może ten pierwszy pixelartowy tatuażyk. No wiadomo, na początku jest oczywiście trudniej przekonywać ludzi do czegoś nowego, tak naprawdę, bo to nie jest dość popularny styl. Przekonywać, jeżeli nie ma się już zrobionych prac, więc to bardzo, bardzo żmudnie i stopniowo szło, ale tak myślę, że to udało się jakoś na tyle rozkręcić, że tych osób przybywa, to też dlatego, że łatwiej mi jest przekonać ich swoim doświadczeniem, które zdobyłem robiąc takiego typu tatuaże. Moim takim właśnie obecnym priorytetem jest wypracowanie nowych technik i styli, które będą fajnie odzwierciedlać te tematy do tego stopnia, że nawet jeżeli coś nie do końca będzie ze świata gier, to żeby miało taką manierę. Kiedyś miałem na przykład klientkę, która chciała portrecik swojego kotka, ale zrobiliśmy go tak, żeby on wyglądał jakby był z gry. I żeby tak wyglądało, to trzeba te techniki właśnie odpowiednio pozyskiwać i żeby ładnie, schludnie, ale jednak z taką manierą gamingową oddać ten temat. Przyjęło się, że skrajny hiperrealizm jest niby tym ideałem, ale tak naprawdę może to być troszeczkę zbyt maszynowe. I czy możemy dojść do takiego realizmu, który będzie bardziej realistyczny niż sama rzeczywistość? Czy to jest jeszcze realizm, czy to już jest po prostu jak sinusoida, już przegięliśmy na drugą stronę? No to może warto się zatrzymać. Tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak perfekcja i w tatuażach z motywami gier mogę powiedzieć tak, że te ułomności technologicznie wykorzystuję, ale na dany sprzęt to może być maksymalne osiągnięcie technologiczne i ta gra lepiej już na danym sprzęcie nie będzie wyglądać, więc można powiedzieć, że ona już jest idealna w tym systemie. Myślę, że w moim przypadku to było właśnie małymi kroczkami. Nie miałem takiego wielkiego boom, że od dzisiaj mam mnóstwo na to chętnych i wszyscy mnie znają. To były małymi kroczkami. Pierwszy raz, kiedy spotkałem Mariusza z Retrowizji, to nie było na tej zasadzie, że myśmy się już znali i tylko kwestią było spotkania się na żywo. Helena kiedyś zaprowadziła mnie do Warszawskiego Muzeum i tam właśnie spotkałem Mariusza. Wtedy jeszcze z nimi nie rozmawiałem w ogóle, tylko obejrzałem wystawę, którą tak naprawdę on zarządzał. Później po powrocie do domu pomyślałem, że to mogłoby się udać, gdyby napisał do takich ludzi o jakąś taką drobną współpracę, wsparcie. I tak to się właśnie zaczęło. Z Retrowizją mam do dzisiaj kontakt, ale od pokazywania się na giełdach retrogamingowych, które organizuję regularnie, stopniowo zaczęło się to rozszerzać. Pojawiały się później jakieś mniejsze imprezy tego typu, czy nawet we Wrocławiu The Pixel Retro Shop u Tytusa też kiedyś byłem tatuować. Był też Pixel Heaven, CD Action Expo we Wrocławiu, też tam brałem udział. Retrosfera, później Poznań Game Arena i tak stopniowo zaczęły się takie imprezy robić coraz większe i coraz więcej ich po prostu zacząłem odwiedzać. Jako tatuator oczywiście, nie jako oglądający, ale tak, to było bardzo tak stopniowo. I oczywiście nie robię czegoś takiego, że idę do przodu nie odwracając się do tyłu, bo tak jak pamiętam, zaczynałem wystawiać się u Mariusza na giełdzie. Tak staram się zawsze pamiętać o takich momentach, bo tak naprawdę te początki najprzyjemniej się wspomina tak naprawdę, bo duże eventy to są po prostu duże eventy. Ja jestem tam jakimś małym tribikiem, tak? A spotykając się w takich małych właśnie grupkach, to nie jest troszeczkę tak, jakbym się spotykał na wielkim festiwalu i trzeba się pokazać, tylko jak takie bardziej zebranie wśród znajomych, więc mimo dużych eventów, że zaliczam coraz większe, to jednak te mniejsze mają swój urok, takie mniejsze spotkania wśród osób pasjonujących się takimi samymi rzeczami, czyli grami po prostu. I to jest zupełnie inny typ rozmowy, jest zupełnie inaczej ludzie się zachowują, to nie jest nagłośnione, to nie jest medialnie wielkie, wspaniałe aż do przesady, to jest po prostu takie prawdziwe bardziej. Dość dużo udało mi się jakoś wybronić tymi tatuażami do dzisiejszego dnia.
patrząc też na to, że na festiwalach udaje się jakby przekonywać ludzi na tatuowanie. Mówimy tutaj o na przykładowo Poznań Game Arena czy Retrosfera w Brzegu, tak? Że dla ludzi to już przestaje być czymś niezwykłym i myślę, że te wszystkie lata sprawiły, że po prostu ludzie się przyzwyczaili, że to jest coś nowego, ale jednocześnie nowego i nie nowego, no bo przecież retro gaming nie jest niczym nowym, tylko że po prostu to jest taka oczywistość, że przecież to też może być na skórę. I że myślę, że już ludzie się przyzwyczajają do tego. No najczęściej tak jest na eventach. Przygotowuję wcześniej wzory, ludzie oglądają sobie dane projekty i na podstawie tego wybierają coś, albo nie wybierają dosłownie ten wzór, ale pytają, czy mogę inny motyw przedstawić w takim klimacie i stylu. I oczywiście mogę tak zrobić. Jest to ciężkie, wolę oczywiście w swoim studiu tatuować, jest to dużo wygodniejsze. Niestety na festiwalach często jest tak, że jest głośno, jest tłoczno, jest, szczególnie kiedy duże zainteresowanie, taka presja czasu, chociaż nie staram się wykonywać tatuażu szybko, z pośpiechem, co jednak ma się to poczucie zagęszczania ruchów, czyli kiedy już skończę tatuaż, trzeba szybko sprzątnąć, szybko przygotować nowy wzór i jest to taka presja związana z tym, że po prostu tych ludzi ciągle przybywa i chciałby się każdego zdążyć wytatuować, żeby każdy miał tą frajdę. Oczywiście robimy małe wzorki, żeby jak największą ilość tego zrobić, ale to się często nie udaje. Więc to są przygotowania już z dużym wyprzedzeniem kilka dni wcześniej, zanim w ogóle dojdzie do eventu. Na samym evencie trzeba przygotować tak, żeby było w miarę ciekawie stanowisko przygotowane i jednocześnie żeby było praktyczne do oczywiście wykonywania tatuaży, tak? No bo musimy również pamiętać o tych wszystkich elementach bezpieczeństwa, a nie tylko o zabawie. I to wszystko jakoś trzeba zgrabnie połączyć, a później oczywiście trzeba to wszystko zwinąć, wrócić do swojego studia i wtedy troszeczkę odetchnąć. Ale tak, jest to fajne przeżycie, ale okropnie męczące, ale na pewno będę jeździć tak długo, aż mi się to chyba nie znudzi, ponieważ taki ogrom ludzi pozytywnych i myślących podobnie, jaki się spotyka w takich miejscach, no siedząc w studiu nie osiągnąłbym takiego pułapu, po prostu jest to niemożliwe. Do ludzi po prostu trzeba wychodzić. Nie każdy tak naprawdę posiada jakieś media typu Instagram i to jest jedyna forma, żeby do nich dotrzeć często. Pokazywać się. Pytają, czy to jest henna, czy jest tatuaż zmywalny i robią wielkie oczy, kiedy mówię, że to jest oczywiście na stałe tatuaż i moją rolą jest zainteresować ich na tyle, żeby w ogóle chcieli coś sobie wykonać albo w ogóle porozmawiać nawet, tak? Bo też spotykam często osoby, które w ogóle nie chcą tatuażu mieć, ale chcieliby o tym porozmawiać, o tym podejściu, o tym skąd to się wzięło i o jakichś pomysłach, ale sami siebie nie odważyli, ale ich to interesuje po prostu, tak? Bo to jest coś jakby troszeczkę nowego. Bywają też takie, które mnie pamiętają z innego eventu. Nawet jeżeli sobie tatuażu wtedy nie zrobiły, bo albo się nie doczekały, albo nie były po prostu odważne na ten moment, to przynajmniej mnie pamiętają, więc to zaczyna się jakby zmieniać świadomość, że takie tatuaże na eventach nie są niczym niezwykłym i da się to bezpiecznie przeprowadzić. Była taka sytuacja na Pixel Heaven na poprzedniej edycji 2023. Tam podszedł do mnie pewien znajomy już w sumie mi obywatel, który sobie wybrał spośród wszystkich wzorów, które mieliśmy, Sonika. Sonika w takiej fajnej wersji, jakby z uciekającymi kolorami od pędu, który osiągnął. I co było takiego niezwykłego w tym wydarzeniu? Po prostu wahał się, czy zrobić ten tatuaż, ale w końcu jak już się zdecydował, no niestety tatuaż troszeczkę czasu zajmuje i nie zdążyliśmy go zrobić do końca eventu. Organizatorom się chyba nie chciało poczekać, aż skończymy, albo po prostu zrobili swoje i nas zostawili, gasząc wszystkie światła, zamykając barierkę i siedzieliśmy w totalnym mroku przy jednej małej lampce w wielkim pustkowiu gamingowym, wykonując ten tatuaż, a później jak już skończyliśmy, musieliśmy przez tą bramkę przeskakiwać, więc tak, to było dosyć zabawne.
I też pokazuje, że nie warto się czasami wahać, bo później trzeba przez bramkę skakać, ale tak, mam nawet zdjęcia pamiątkowe z tego wydarzenia, no wyglądało to komicznie po prostu. Jak na jakimś opuszczonej stacji jedna licha lampka się pali i tam dwóch siedzi coś kombinuje. No to było dosyć komiczne po prostu. Jeżeli chodzi o wydarzenia, to planujemy pojawić się na Pyrkonie w Poznaniu. Pewnie będzie się to w większym gronie, także nie tylko ja się pojawię. I to jest moja ulubiona forma współpracy, właśnie takie spotkanie na żywo. Oczywiście możemy wcześniej coś zagrać, ale tak, żeby poprzebywać z tą osobą. Ja muszę zobaczyć, jaka ona jest, żeby coś do niej dopasować i najlepszy efekt jest tego. I pomysł im bardziej jest wymyślny, czy taki nietuzinkowy, czy może taki bardziej znikąd, można powiedzieć, tym lepiej, bo więcej z nim można zrobić. Taki mocno okrojony, sztywny, że to musi być z okładki to i tamto, mocno ogranicza nam sposób, w jaki możemy przedstawić ten tatuaż. Ale jeżeli to jest na zasadzie, że chciałbym dany motyw z gry połączony z czymś zupełnie niepasującym i to jest właśnie fajne, bo wtedy jak się uda to spasować, to wychodzi coś czasami bardzo ciekawego. Zapraszam osoby, żeby mogły sobie zagrać w coś. Tak, kiedy już dochodzi do samego tatuażu, to niestety muszę zaprosić na leżankę i ktoś będzie musiał kilka godzin siedzieć z dala od tego sprzętu, więc tutaj z pomocą przyjdą mi mniejsze właśnie konsolki, które będzie można ze sobą tak naprawdę po całym studiu nosić. W tym momencie mam Game Boya Color, oczywiście z odpowiednią pulą kartridży do wyboru, ale pojawią się też inne możliwe, że PSP i może troszeczkę bardziej wyszukane jak jakieś niszowe konsole Segi, ale tak, takie coś będę chciał wprowadzić. Troszeczkę też i cięższy sprzęt też zmodernizuję. Możliwe, że dojdzie jeszcze jedna konsola, ale to wszystko jeszcze muszę rozważyć, ponieważ muszę pamiętać o tym, że to jest jednak studio tatuażu. Ja najchętniej to bym tu postawił tyle sprzętu, żeby nie było miejsca do tatuowania, ale no niestety też są inni w tym miejscu i muszę jakby na to zwracać uwagę. Dlatego konsole przenośne o tyle ratują sytuację, że są bardzo małe i zapewnią mi różnorodność. Cieszę się z osób, które do nas przychodzą i z obserwacji, jak dobrze się u nas czują i jaką frajdę mają z tego, że mogą tutaj przebywać, mogą porozmawiać, mogą zagrać. Chcemy, żeby to nie było tylko miejsce do wykonania sobie zabiegu, pod jakim jest tatuaż, co żeby to było po prostu miejsce, gdzie się fajnie przybywa, przyjemnie się przesiaduje, fajnie jest wpaść w odwiedziny, gdzie będą pojawiać się różne inicjatywy i to nam sprawia największą frajdę. Nie tylko zadowolenie z tatuaży, co z opinii, że ludzie się naprawdę tutaj dobrze czują, jak wśród przyjaciół, mimo że są u nas pierwszy raz. To miejsce, studio, w którym teraz jesteśmy, jest trochę odwzorowaniem, nawoływaniem do tamtych czasów. Taką troszeczkę miniaturą i często kiedy ktoś do mnie przychodzi na tatuaż i pyta, czy może przyjść z osobą towarzyszącą, to tak, w tym studiu osoby towarzyszące są mile widziane. Mogą oczywiście przebywać z nami rozmawiając, ale podczas tatuażu mogą również sobie zagrać,